Czy drzewa stare są jare? Niekoniecznie według pani poseł Kurowskiej. Kasa z Funduszu Sprawiedliwości na bankiet i catering. Płocki Caritas nie chce oddać kasy niepełnosprawnym. Wrócimy jeszcze do ohydnej konferencji Błaszczaka i Kamińskiego oraz do nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa. A tak przy okazji, gdzie jest prezes Jarosław Kaczyński? O tym dziś powiemy m.in. w WTS-ie. Przypominam Wam, że każdy może zostać patronem tego programu. Poszczegóły odsyłam na mój profil na patronite.pl. Z góry dziękuję także za obserwowanie fanpage'a oraz za suby na YouTubie. Wszystkimi tymi działaniami wspieracie przy okazji wolność słowa w naszym kraju. Niedziela 3 października. Maciej Orłoś, zapraszam na program w telegraficznym skrócie. W skrócie WTS. Od razu uprzedzam, że dziś odcinek na poważnie, bo to, co dzieje się wokoło w naszym kraju, śmieszne nie jest po prostu. Doszedłem do wniosku, że ironia i sarkazm nie zawsze działają wystarczająco dobitnie. Zacznę jednak przewrotnie od kogoś mało poważnego. Rzecz dotyczy mało znanej do tej pory posłanki Solidarnej Polski z Podkarpacia, Marii Kurowskiej. Ostatnio zrobiło się o niej dość głośno, gdy podczas ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pani poseł raczyła obdarzyć wszystkich obecnych swą niezmierzoną mądrością i wytłumaczyła, po co są drzewa. Bo przecież każdemu właścicielowi zależy na tym, aby jego las, jeżeli jest właścicielem lasu, to przecież każdemu zależy, aby ten las jak najlepiej się rozwijał. Jeżeli sobie chce wyciąć, no to oczywiście, że wycina, no bo przecież drewno po to jest, żeby je kiedyś wyciąć. Przecież nie jest to sztuka dla sztuki, tylko drewno ma swój czas, kiedy rośnie, dojrzewa, tak samo jak dojrzewają inne rośliny, na przykład pszenica, prawda, jest, potem dojrzewa, ścina się ją, żeby mieć ten pożytek z niej, to ziarno. Nie można tego przetrzymywać za długo, bo nam ta pszenica zmarnieje. Podobnie jest przecież z drzewami. No po prostu no nie. Trzymajcie się. Otóż może warto sejmowej ekspertce od drzew wyjaśnić, że te drzewa to były na świecie długo przed człowiekiem, a te stare wytwarzają więcej tlenu niż młode. Co więcej, według wielu badań starsze drzewa bardziej wzbogacają otaczający je ekosystem. Oczywiście słowa pani poseł mogą bawić i bawią, ale jednocześnie mamy tu jednak do czynienia z przykładem bardzo rozpowszechnionej, zwłaszcza u polityków, cechy. Otóż najczęściej wypowiadają się na tematy, o których nie mają pojęcia, przy okazji zgrywając ekspertów. Z przedstawionego przed chwilą materiału wynika, że tu mamy jednak do czynienia z przypadkiem, powiedzmy sobie jasno, klinicznym, gdyż pani poseł Kurowska wydaje się głęboko przekonana o tym, że to ona ma rację i fakty nie mają tu żadnego znaczenia. Nie wiem dlaczego przypomniał mi się teraz taki cytat z Bertranda Russella. To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości. Mądrze wypowiedział się także na ten temat Mark Twain. Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. W ramach Narodowej Strategii Marnowania Kasy pod hasłem państwowe znaczy niczyje, z Funduszu Sprawiedliwości wydano 2,5 miliona złotych na badanie prześladowań chrześcijan w Polsce. Tak, dobrze usłyszeliście, w Polsce. W ramach projektu przebadano facebookową grupę, na której pojawiały się antychrześcijańskie memy. Na podstawie tych wnikliwych analiz powstała publikacja, która jest zwyczajnie zbiorem screenów, memów zamieszczanych na grupie i na innych stronach. Brakuje w niej jakichkolwiek wniosków czy odniesień, no bo co tu można jeszcze dodać? Chociaż z drugiej strony, co to za suma, skoro podobnych dotacji z Funduszu Sprawiedliwości było więcej? Według NIK jest to ponad 280 milionów złotych. Przypomnijmy przy okazji, to jest ważne, przypomnijmy, że Fundusz Sprawiedliwości powołany został w celu pomocy ofiarom przestępstw. Ale co tam, jeśli trzeba akurat dofinansować bankiet, to dofinansujemy. Ktoś nam zabroni? Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?
Tak, jedna z dotacji poszła na sfinansowanie konferencji Fundacji Wyszehradzkiej, podczas której analizie została poddana współpraca krajów Międzymorza. W tym przypadku budżet na wynajem sali wyniósł 250 tysięcy złotych, na catering 250 tysięcy złotych i na bankiet 200 tysięcy złotych. Jak się bawić, to się bawić. Założę się, że gdyby zapytać o to polityków Zjednoczonej Prawicy, od razu krzyczeliby, że za PO to jedli ośmiorniczki. Znaczy nie oni, tylko tamci. Tak, to prawda, jedli ośmiorniczki, ale co z tego, skoro teraz rząd jest taki, a nie inny i to obecna ekipa ma władzę, a dziennikarze są po to, aby patrzeć władzy na ręce. Więc patrzę uważnie. Jeśli po wyborach jakimś cudem ekipa rządząca się zmieni, to nowej też będę patrzył na ręce. A teraz powiem tak, zamiast odwracać kota ogonem, to niech może ta moralizująca i pouczająca wszystkich prawica weźmie się najpierw za swoje podwórko i je solidnie ogarnie. Przewały zdarzają się jednak nie tylko w rządzie. Okopres donosi, że Caritas diecezji płockiej musi zwrócić ponad 9 milionów dotacji z PFRON, które Caritas otrzymał na aktywizację osób z niepełnosprawnościami i wyrównać 8 milionów złotych zaległych składek. Łącznie wychodzi ponad 19 milionów złotych. W ramach dotacji Caritas miał otworzyć 15 ośrodków doradztwa zawodowego oraz realizować szkolenia. Okazało się jednak, że ośrodki nie spełniają wymogów, a części szkoleń, które Caritas podobno zorganizował, w ogóle się nie odbyło. Jak czytamy w Okopres, były dyrektor Caritas, ksiądz Jerzy Z., zaufany człowiek arcybiskupa Stanisława Wielgusa, został prawomocnie skazany za zlecanie swoim pracownikom fałszowania dokumentów przekazywanych PFRON. Mało tego, nie uzyskał wymaganej przez kościelne prawo zgody biskupa i Stolicy Apostolskiej na zawarcie umów. W rezultacie stały się one nieważne, a Caritas musi zwrócić PFRON całość dotacji wraz z odsetkami. Po wielu latach sądowych batalii, na podstawie prawomocnych wyroków sądu, diecezja ma oddać całość dotacji wraz z odsetkami. Jeśli może naiwnie pomyśleliście, że diecezja bije się w piersi i zamierza natychmiast zadośćuczynić po chrześcijańsku osobom z niepełnosprawnościami, które po prostu okradła, to już informuję, nic podobnego. Jesteście w błędzie. Diecezja wydała oświadczenie, w którym uważa wyrok za niesprawiedliwy. Zamierza złożyć wniosek do Sądu Najwyższego. To świetny ruch z ich strony, bo skargi kasacyjne będą rozpatrywać sędziowie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Tej izby, której prezesem 30 września prezydent mianował Joannę Misztal-Konecką z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pani prezes do Sądu Najwyższego trafiła w 2018 roku dzięki upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa. Co więcej, na fotel prezesa Izby wybrało ją wyłącznie 10 neosędziów Sądu Najwyższego, gdy 14 prawidłowo powołanych sędziów opuściło obrady. No, ja opuszczę chyba ręce, bo zaraz same mi opadną. Coś nie opadają, ale zaraz opadną. 1 hour later. No, a tymczasem je opuszczę, bo mi opadają ręce. W piątek Sejm przyjął ustawy podatkowe zgłoszone w ramach Polskiego Ładu. Będzie to największa zmiana w podatkach od wielu lat. Od maja, gdy rząd hucznie ogłaszał program, sporo się w jego założeniach pozmieniało, w założeniach tego programu. Premier Mateusz Morawiecki, jak i cała Zjednoczona Prawica próbują nam wmawiać, że przyjęte rozwiązania pozwolą wzbogacić się polskiemu społeczeństwu i wspomóc klasę średnią. Liczne analizy ekspertów pokazują jednak coś zupełnie odwrotnego. Przeciętnie zarabiający Polak zyska na zmianach bardzo niewiele albo wcale. Co prawda ci z nas zarabiający mniej niż średnia zyskają od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Tylko co z tego, jak wszystko to pożre 6% inflacja? No nie wiem, co mam powiedzieć. Może więc nie skorzystamy za bardzo na tym Polskim Ładzie, ale za to rządzący przyszykowali nam zmiany w składce zdrowotnej. Do tej pory z 9% składki mogliśmy odliczyć od podatku 7,75%. Po wejściach w życie przegłosowanych w piątek ustaw odliczenie takie nie będzie już możliwe. Żeby wszystkich głowa bolała porówno i nikt nie miał za dobrze, to przedsiębiorcy będą musieli przyzwyczaić się do nowych składek.
I tak, ci na podatku liniowym zapłacą 4,9%, ci na ryczałcie, którzy mają przychód nie większy niż 60 tysięcy złotych, będą płacić 9% od 60% przeciętnego wynagrodzenia, za to ci przekraczający przychód 60 tysięcy od 100% przeciętnego wynagrodzenia. Proste i przejrzyste. Eksperci wskazują, że do tej pory przepisy dotyczące składek to kilka akapitów, a w nowej wersji już kilka stron. Może dlatego cały pakiet zmian Polskiego Ładu to ponad 600 stron tekstu. This is fine. No więc dobra, więcej już nie mówię na ten temat, możecie to znaleźć na portalach, natomiast wszyscy się chyba gubią w tym Polskim Ładzie, a księgowi i przedsiębiorcy łapią się za głowę, zademonstruję i przewracają oczami. Podsumowując, posłużę się opinią eksperta Forum Obywatelskiego Rozwoju Sławomira Dudka, że przegłosowany projekt zmian jest skomplikowany, nieprzemyślany, pełen prowizorek i złych rozwiązań dla gospodarki. A ja przypomnę jeszcze, co właściwie oznacza słowo ład. Ład to porządek. Natomiast jestem przekonany, że do Polskiego Ładu doskonale pasuje takie znane powiedzenie: bez ładu i składu. Nie mogę nie wspomnieć o słynnej konferencji prasowej ministrów obrony Mariusza Błaszczaka i Mariusza Kamińskiego. Mówiłem już o tym w poprzednim WTS-ie, ale sprawa jest tak straszna, że wymaga kolejnego komentarza. Powiedzmy sobie jasno, pokazywanie zdjęć o charakterze zoofilskim czy pedofilskim po to, by jeszcze bardziej obrzydzić Polakom imigrantów, po to, by ich dyskredytować, po to, by wzbudzać strach i jednocześnie znowu wzniecać nastroje typu musimy obronić Polskę, po to, by grać na swój elektorat, to zwyczajne skurwysyństwo. Nie bójmy się użyć tego słowa. To jest zwyczajne skurwysyństwo. Już nawet nie chodzi o to, że była to zwykła manipulacja, bo okazało się, że zdjęcie było stare i nie przedstawiało sytuacji, do której rzekomo doszło niedawno. Chodzi o sam fakt, że komuś przyszło do głowy zagranie tego typu. A zresztą chodzi o wszystko naraz. Sprawa autentyczności zdjęć wyszła na jaw wkrótce po konferencji, ale news już poszedł w świat i wszyscy wiemy, jak to jest z prostowaniem, tłumaczeniem kłamstw. Mało kto już na to zwraca uwagę. Sięgnąłem po dziennik Rzeczpospolita, który bardzo cenię, i znalazłem tam kilka opinii na ten temat. Metody rządzących budzą skojarzenia z najczarniejszymi chwilami ludzkości, gdy to władza wysyłała sygnał, kto jest człowiekiem, a kto nie zasługuje na to miano. Fatalne skojarzenia budzi też zapał, z jakim telewizja, niegdyś publiczna, ochoczo podjęła się propagowania propagandowego przekazu, prezentując przedstawione przez przedstawicieli rządu zdjęcia 24 godziny na dobę, powielając przekaz władzy. Tak napisali Bogusław Hrabota i Michał Szułdrzyński. A gdzie jest Agata Kornhauser-Duda, małżonka prezydenta, który z taką lubością lubi się odwoływać do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego? Czemu obecna pierwsza dama nie pojedzie do Michałowa, do rodzin uchodźców? Czemu nie zaangażuje się w pomoc dla tych kobiet? Przecież sama jest matką. Czy twarz Polski to twarz obojętnej Agaty Dudy? Tak napisał Michał Niewiadomski. I jeszcze Tomasz Terlikowski, też w Rzeczpospolitej. Długoterminowo buduje to jednak atmosferę wrogości wobec innych, a także pokazuje, że dla ekipy, która często powołuje się na chrześcijańskie wartości, cel uświęca środki, co chrześcijańskim podejściem jako żywo nie jest. Warto nieustannie przypominać, że Kościół katolicki, i to nie tylko ustami papieża, ale wielu także konserwatywnych biskupów, jednoznacznie opowiada się za ułatwieniami dla migrantów i sprzeciwia się budowaniu polityki na populistycznych hasłach antyimigranckich. Przy okazji można jeszcze powiedzieć tak, władza w Polsce sięga dna, ale kiedy wydaje się, że już mamy to dno, to nagle ktoś puka od dołu. Tak było teraz z tą konferencją ministrów Mariuszów i zdjęciami zoofilskimi i pedofilskimi, które miały obrzydzić uchodźców. Podobnie jest z telewizją, tak zwaną publiczną. Myśleliśmy, że paskie komentarze czy materiały pseudodziennikarskie w Wiadomościach czy TVP Info do tej pory były dnem, a nawet dnem dna, bo oczywiście były, że wspomnę tu o personalnych, niekończących się atakach na Donalda für Deutschland Tuska, ale nie, mamy to stukanie od spodu. To tytuł artykułu na portalu TVP Info. Zgwałcił krowę, chciał dostać się do Polski.
Czy tekst w materiale TVP. Nielegalni migranci fałszują dokumenty, żeby ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Zabezpieczone materiały wskazują, że wśród nich są także narkomani, pedofile i zoofile. Brakuje mi już słów, serio, brakuje mi już słów, żeby oddać to, co dzieje się z TVP i w TVP. Może macie jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Piszcie w komentarzach. I kolejna sprawa, o której wspominałem już w WTS-ie w poprzednim wydaniu i która jeszcze wymaga komentarza. To są wyniki śledztwa Onetu Wyborczej i Radia Z dotyczące nepotyzmu w spółkach Skarbu Państwa. Niezwykła robota dziennikarska swoją drogą. Dziennikarze znaleźli około 900 osób związanych z władzą i pracujących w spółkach Skarbu Państwa. Osób umocowanych tam przez m.in. panów Morawieckiego, Brudzińskiego czy Sasina. Oczywiście bardzo możliwe, że skala tego nepotyzmu będzie rosła. Słuchajcie, mój tata, Kazimierz Orłoś, na początku lat 70. napisał, a potem wydał w Kulturze Paryskiej powieść Cudowna Melina. Mam ją tutaj zresztą na półce. Która to powieść opowiada o tym, jak to dawno temu na polskiej prowincji działała siatka powiązań przewodniczącego Rady Narodowej, sekretarza partii, komendanta milicji, dyrektorów, prezesów miejscowych przedsiębiorstw. Ludzie ci trzęśli miastem, kryli swoje występki, wzajemnie się wspierali. Działo się to w zamierzchłych, dawnych czasach PRL-u. No więc powiedzmy sobie jasno, to co mój tata opisał w Cudownej Melinie, to jest mały pikuś w porównaniu z tym, jak rządzi, kryje swoje występki i wspiera się wzajemnie obecna władza w Polsce Anno Domini 2021. A co na to Jarosław Kaczyński? Wygląda na to, że on nic na to. W takim razie przypomnijmy, co Jarosław Kaczyński mówił na początku lipca tego roku o nepotyzmie w Zjednoczonej Prawicy, a mówił to podczas kongresu PiS. On nie jest szeroki, ale z tego opozycja korzysta. Ta łyżka jest ciągle bardzo mała w stosunku do beczki naszych sukcesów, ale mam wrażenie, że jest coraz większa i trzeba jasno powiedzieć, że jeśli tego nie zmienimy, nie mamy żadnych szans na to, aby wygrać wybory. Panie prezesie, i co teraz? Nie wygracie wyborów w takim razie? Zatkało was wszystkich tak w ogóle? Gdzie jest jakaś połajanka dla tych panów? Gdzie obietnica zrobienia porządku z tym nepotyzmem? Co tu się dzieje w ogóle? A tak w ogóle, to gdzie pan jest, panie prezesie? Co się dzieje? Wszystko ok? Nagrywam te słowa w sobotni wieczór. Jeśli w niedzielę lub poniedziałek pan prezes jednak się odezwie i odniesie do informacji o nepotyzmie w szeregach partii, nepotyzmie na niespotykaną skalę, to będziemy mieli po prostu uzupełnienie tego, o czym teraz mówię. A propos nepotyzmu. Oddaję teraz głos mojemu synowi, któremu w programie WTS przekazałem już ponad rok temu dział muzyczny. Niestety, pan Orłoś krytykuje nepotyzm PiS-u, a sam zatrudnia syna. Koszmar, obciach. Uwaga, to wyjątkowo w dzisiejszym WTS-ie nie było powiedziane serio, to był żart. Antosiu, bardzo proszę. Witam. No, przed Państwem tutaj typowy przykład okropnego nepotyzmu w rodzinie Orłosiów, no bo jak tu nie ufać najbliższym? A jeżeli chodzi o kącik muzyczny, to już po raz drugi w WTS-ie, ale pierwszy raz z płytą na koncie. Co prawda jest to mini album, ale wart dużej uwagi. Zapraszam do przesłuchania płyty Pryzmat, a przed Państwem pani Agata Gołęberska w utworze Vegas. I to już wszystko. Widzimy się w czwartek. Trzymajcie się. Cześć.